Witam. Dzisiaj mam do zaoferowania wzór na meduzę. Wygląda ona w ten sposób. Jest to wzór podobny do wzoru, gdzie na rynku jest już ośmiornica. Moją propozycją jest meduza. Jest ona dwustronna, z jednej strony niezadowolona, z drugiej strony uśmiechnięta. Tą meduzę wykonałam z aksamitka, a drugą, alternatywną, wykonałam z włóczki Hobby Garn. Dla porównania, jeżeli ktoś nie robi akurat z tej włóczki. Zaczynamy. Do wykonania meduzy różowej użyłam włóczki Himalaya Dolphin Baby, różowej jasnej 30 g i tyle samo różowej ciemnej, koloru białego 6 g na oczy i czarnego 5 g. Również szydełka numer 4 mm. Jak przy każdym moim filmie proponuję w momencie, gdy pojawiają się napisy, zatrzymać film spacją. Pozwoli to na nadążenie za tłumaczeniem tego wzoru. Zaczynam od magicznego ringu, ale przy aksamitku robię trochę inaczej. Przerabiam oczko łańcuszka i jeszcze dwa dodatkowe. Łączę oczkiem ścisłym i teraz przerabiam 6 półsłupków. I tak wygląda początek, bez zaciskania nitki, gdyż aksamitek się kruszy i nie nadaje się do takiego początku. Oczywiście zakładam znacznik i przerabiam teraz. Sześć rozszerzeń, czyli w każdym oczku przerabiam 2 półsłupki. Rząd trzeci, 1 półsłupek i rozszerzenie w drugim oczku. Ten element powtarzam w sumie 6 razy na okręgu. Półsłupek i rozszerzenie. Rząd czwarty, 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam ten element w sumie 6 razy na okręgu. Rząd piąty, 3 półsłupki i rozszerzenie. Ten element powtarzam również 6 razy. 3 półsłupki i rozszerzenie. Rząd szósty przerabiam 30 pojedynczych słupków aż do rzędu 11. Rząd 12 przerabiam 10 półsłupków, a następnie 15 oczek łańcuszka, na powrocie w każde oczko przerabiam 3 półsłupki 14 razy. Po przerobieniu zaczynam
ponownie ten sam element. Czyli przerabiam jeszcze 2 razy to samo jak od początku. Rząd 13. Po przerobieniu wszystkich elementów przerabiam w każde oczko po 2 półsłupki, czyli rozszerzenie. Przerabiam tak 30 razy. W miejscu, gdzie jest odnóże, przekładam je na lewą stronę. Tu przekładam w tą stronę, gdzie jest lewa, i przerabiam w tym miejscu, gdzie jest to odnóże, również półsłupki z jednego oczka ponad tym odnóżem, a dalej przerabiam ponownie poprzednie oczka. Robię tak ze wszystkimi odnóżami, tak by falbanka, którą w tej chwili tworzę, była ponad odnóżem, a na prawej stronie tworzyło mi się zakończenie meduzy. Rząd 14. Przerabiam element, którym jest 1 półsłupek i rozszerzenie, również 30 razy półsłupek i rozszerzenie. I tak w koło. Po przerobieniu do końca obcinam nitkę i maskuję. Kończę oczkiem ścisłym. I maskuję ją do środka robótki, tam gdzie będę zszywać. Dokładnie w taki sam sposób przerabiam drugą część, którą po wykończeniu, po naszyciu oczu odwrócę na drugą stronę i połączę obydwie w taki sposób, aby odnóża przeplatały się, ciemniejsze z jasnymi, mniej więcej po środku odległości pomiędzy. Także po odwróceniu będzie to wyglądać w taki sposób. Teraz przejdę do zrobienia oczu i wyszycia buźki, tak by nadać im charakteru. Oko. Tradycyjnie zaczynam od 3 oczek łańcuszka. Łączę i przerabiam 6 półsłupków. A następnie w każdym oczku rozszerzenie, w sumie 6 razy. I zakończam oczkiem ścisłym. Przerabiam takich kółek 4. I źrenica. Tutaj robię tradycyjny magiczny ring i przerabiam 6 półsłupków. Zaciągam, łączę. Oczkiem ścisłym i obcinam nitkę do przyszycia. Takich źrenic robię 4.
Oczy zszywam w taki sposób, że źrenicę umieszczam na krawędzi białej części oka i przyszywam, maskując nitkę do wewnątrz. Po przyszyciu będę po prawej stronie teraz umieszczać oczy, w zależności od tego, czy to ma być miła buźka, czy bardziej zła. Po stronie, gdzie buźka będzie uśmiechnięta, zostawiam tu miejsce na uśmiech, oczy będą skierowane źrenicę w dół. A po stronie buźki, gdzie będzie buźka zła, oczy będą skierowane na ukos do góry. Przyszywam zwykłą nitką. Tak samo będę taką nitką zszywać obydwie części, tak by ona mi znikała w pluszu atłasika. Po przyszyciu oczu mam taki efekt. Teraz przyjdzie czas na wyszycie brwi, które nadadzą charakteru, i ust. Przy wyszywaniu pamiętam o zabezpieczeniu nitki po lewej stronie, gdyż aksamitek ma to do siebie, że ma dosyć duże otwory i nawet jak zrobię pętelkę, to tu by się przebiła nitka na drugą stronę. Wyszywam na ukos do góry. W taki sposób. Symetrycznie robię to z drugiej strony. Jeżeli umiejscowiłam brwi i teraz tutaj też umocuję pod okiem, żeby się nie przesuwała ta nitka i przejdę teraz do uśmiechu. Mogę w międzyczasie przeszyć w taki sposób, by umocować pomiędzy tą nitkę, żeby nie latała. Tak wygląda meduza moja uśmiechnięta. Podobnie traktuję drugą stronę, z tym, że jak widać, tu mam odwrotnie przyszytą buźkę i odwrotnie przyszyte brwi. Teraz składam obydwie części. Jedną odwracam na lewą stronę i wkładam do środka. Mogę włożyć tak, że gdzie są oczy tu z przodu, to z drugiej strony będą z tyłu. Nakierowuję również odnóża meduzy pomiędzy, tak żeby się przeplatały pomiędzy. Dokładnie wciskam, żeby przylegały do siebie. Włóczka jest na tyle gruba, że nie potrzebuję wypychać wnętrza. I teraz równie
tą samą cienką nitką przeszywam obydwie części razem. Mocuję od góry, tak żeby się nie rozdzielały. Szycie cienką nitką powoduje to, że ta nitka znika. Przyszywam na tyle solidnie, żeby się nie popruło w czasie zabawy. Przeszyję teraz na krawędzi falbanki w tym miejscu, czyli 2 rzędy od końca przeszyję w koło. Po przyszyciu mamy taki efekt. I to jest koniec już zabawki, więc sprawdzam, jak to wygląda. Odwracam na drugą stronę i mam wersję zadowoloną, a gdy odwracam na ciemniejszą stronę, mam wersję niezadowoloną. Tak wygląda moja meduska. Druga wersja twórczki Hobbygarden. Zastosowałam tu mniejszy skręt odnóży. Całość przerobiłam według wcześniejszego wzoru. Użyłam tylko podwójnej nitki i szydełka numer 5 mm, a odnóża chciałam mieć mniej skręcone, gdyż łuczka wychodzi sztywniejsza i grubsza, więc przerabiam nie 3 razy w pojedyncze oczko, tylko po 2 półsłupki w każde oczko łańcuszka. Poza tym wzór jest dokładnie taki sam. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i kciuków w górę. Mam nadzieję, że ten wzór przypadnie Wam do gustu. Jeżeli natomiast będziesz mieć ochotę pochwalić się swoją pracą, zachęcam do odwiedzenia mojej grupy na Facebooku KK Handmade i umieszczenia zdjęcia w komentarzu pod tym filmem. Życzę miłego dziergania i zapraszam po więcej.